Witamy z pierwszego dnia w Chamonix, a właściwie dzisiaj w Le Tour, skąd zaczynamy pierwszy rekonesans trasy. Dzisiaj jest środa, start w niedzielę, spokojne bieganie po dłuższej podróży. Nieco popadało, może być trochę ślisko, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to zbytnio w dzisiejszym bieganiu. Jak widzicie, jednak pogoda nam dopisała. Wprawdzie masywu Blanca nie widać, bo jest za chmurami, ale to jest tutaj. To jest chyba jeden z najpiękniejszych widoków, jakiego można doświadczyć podczas zawodów w górach. Więc jeżeli będzie tylko okazja, serdecznie wszystkim polecam. Zbieg z Col de Posets to jedno z najpiękniejszych, ale jednocześnie z najbardziej technicznych miejsc na trasie. Wymaga bardzo dużo skupienia i jednocześnie trzeba tam zachować odpowiednie tempo, ponieważ oczywiście wszyscy z tyłu napierają. Dodatkową trudnością jest fakt, że jest to najwyższe miejsce na całej trasie, a oprócz tego jest to również punkt po największym podbiegu na tej trasie. Ze względu na to, że została ona też zmieniona, jak poinformował nas organizator 2 dni temu, ten podbieg, który będzie przed Col de Posets, będzie znacznie trudniejszy. W sensie takim, że będzie krótszy, bardziej stromy, ale przewyższenie oczywiście zostaje takie samo. Niemniej jednak biegając tutaj w trakcie rekonesansu trasy można podziwiać przepiękne widoki. Szczególnie jeżeli świeci tutaj słońce i kwitną te charakterystyczne czerwone kwiatki, można bardzo mocno zachwycić się tym miejscem. Im dalej ku końcowi tego zbiegu, tym mniej jest kamieni, jak też zresztą widzicie, i trasa staje się coraz prostsza. Dzięki temu tutaj można już rozwijać dosyć duże prędkości, można puścić nogi i dać im nieco, można powiedzieć, odpocząć, chociaż czeka nas tutaj napieranie od startu do mety. Później wybiegamy na charakterystyczny taki szutrowy zbieg i wbiegamy na nieco bardziej techniczną ścieżkę, takimi zakosami schodzącą w dół w kierunku Vallorcine. W Vallorcine znajduje się drugi punkt odżywczy, później wybiegamy właśnie na taką łąkę, którą tutaj widzicie. Wybiegamy trawersem, lekkim podbiegiem, później następnie zbiegając też w kierunku Montroc. Ten fragment również wymaga bardzo dużo skupienia i takiego ciągłego napierania. A tutaj znajdujemy się już przy przebiegu przez mostek do ostatniego podbiegu na Flégère. Dziś ruszamy na rekonesans ostatniej części, czyli odcinka od Relais-Champs do La Flégère, czyli ten ostatni długi podbieg. No i ostatni zbieg do mety. W planie mamy też 15 minut nieco szybszego biegu pod górkę i na koniec podbiegi 100-metrowe. Podbieg pod Flégère jest również dosyć wymagający z tego względu, że zdarzają się w nim zmiany rytmu, zdarzają się lekkie zbiegi, jest również kilka bardzo dużych ścianek i na koniec czeka nas także podbieg stokówką, która ciągnie się, jest o stałym nachyleniu, natomiast tak jak tutaj widzicie, praży też na niej bardzo mocno słońce. Zbieg z Flégère przebiega kilkoma partiami, ponieważ na samym początku, pomimo tego, że jest to zbieg, wbiegamy na dosyć techniczny trawers, który ciągnie się
wzdłuż właśnie tej ściany, którą teraz widzicie. Zdarzają się takie momenty kamieniste, takie jak tutaj. Jest bardzo mało miejsc, w których tak naprawdę można swobodnie puścić nogi. Trzeba wszędzie utrzymywać bardzo dużą koncentrację, tym bardziej, że czeka nas jeszcze kilkaset metrów zbiegu w dół i później wbiegamy z powrotem do lasu i takimi też zakosami kierujemy się w dół, aby w końcu później wybiec na asfaltową ścieżkę i pętlę po mecie. Ostatnia część rekonesansu trasy, a jeżeli chodzi o część trasy, jest to część pierwsza. My akurat mieszkamy przy 4 kilometrze, mniej więcej, więc na trasę mamy bardzo blisko. Omijamy cały pierwszy, bardzo płaski fragment i później zaczynają się lekkie podbiegi, takie jak tutaj, gdzieś około 10 do 15%. Zazwyczaj jest tu bardzo szybko. Wielu zawodników przesadza z tym początkiem, więc trzeba mocno uważać, żeby się nie przepalić. I tutaj trasa, jak widać, prowadzi cały czas taką szutrówką. Trudności technicznych tu nie ma praktycznie żadnych. Zaraz wybiegniemy na kawałek zbiegu asfaltowego i później będziemy kierować się w stronę Le Tour, taką leśną ścieżką, momentami nieco bardziej wznoszącą się, z kilkoma płaskimi odcinkami. Także ta pierwsza część trasy do pierwszego punktu jest naprawdę bardzo szybka. Zakończyłem swoje pobudzenie przedstartowe. Miałem tutaj dzisiaj do zrobienia 5 razy 1 minutę szybko, z dowolnymi przerwami. A teraz zbiegam już do pierwszego naszego punktu odżywczego w Le Tour, który znajduje się na 13,5 km naszej trasy. I tak jak wspomniałem, ta pierwsza część, pomimo tego, że momentami są tutaj dosyć duże wzniesienia, jest bardzo szybka i biorąc pod uwagę to, że zaraz zaczyna się jeden z największych i najtrudniejszych podbiegów na trasie, rozsądek tej pierwszej części dystansu ma duże znaczenie. A tutaj znajduje się właśnie zmieniony fragment podbiegu, ponieważ z Le Tour nie podbiegamy na Col de Possets tak jak rok wcześniej, tylko ze względu na tego, co zrozumieliśmy, występujące wcześniej w tej powodzie. Trasa została puszczona początkowo tutaj pod kolejką, więc jest tu szerzej. Na pewno ten bardziej otwarty teren, no też szczerze mówiąc nie pomaga, bo jeśli będzie słońce, to będzie bardzo, bardzo gorąco. Ostatni dzień przed startem, cała polska ekipa, myślę, że w dobrych nastrojach, jak widać, nikt nie wygląda źle, będzie ogień. Taki? I ostatnia rzecz, którą robimy przed startem, czyli przygotowanie jedzenia. I mamy tutaj każdy punkt przygotowany, więc pokrótce opowiem, co będę pił i co będę jadł. Przede wszystkim na pierwszej godzinie wysiłku, czyli do pierwszej stacji, do pierwszego punktu, zamierzam zjeść jeden żel i wypić węglowodany z 2 flasków, czyli 500 ml płynów plus jeden żel. Od pierwszego punktu odżywczego do drugiego punktu odżywczego będę miał ze sobą 500 ml izotonika plus 150 ml rozpuszczonych żeli. Tutaj akurat biorę 3 żele, tutaj zacznę już wcinać żele z kofeiną. Później od punktu drugiego do punktu trzeciego zamierzam wziąć 750 ml izotonika plus 3 żele rozpuszczone w 150 ml flasku i na sam koniec od Fleżer do Chamonix będę miał przygotowane 500 ml płynów i awaryjnie jeden żel, gdyby coś złego się działo. Mój plan zakłada spożywanie około 100-105 gramów węglowodanów na godzinę.
Do tej pory sprawdzało się to dosyć dobrze, więc myślę, że i tutaj sprawdzi się to równie dobrze i będę miał zapewnioną energię i nawodnienie na cały bieg. Jeżeli chodzi o nawodnienie, na pierwszym punkcie 500, razem z drugim będziemy mieć 650, czyli 1150 ml, później będziemy mieć 900 ml, czyli już ponad 2 litry, 2050 i 2550. I w ten sposób wszystko zostało już zrobione, powiedziane i przygotowane. Teraz zostało tylko dobrze wyspać się przed startem, przygotować się mentalnie i jutro dać z siebie wszystko. Nie ukrywam, że przez ten ostatni czas miałem trochę mniej czasu na regenerację, musiałem skupić się na nieco innych życiowych rzeczach. Część zarwanych nocy, treningów wykonanych na zmęczeniu. Niemniej jednak jestem bardzo dumny z całej roboty, którą wykonałem w tym okresie przygotowawczym od Mistrzostw Europy do Maratonu du Mont Blanc. Jestem również bardzo zadowolony z tego, że razem z psychologiem przepracowaliśmy pewne moje deficyty mentalne, które doprowadziły do takiej, a nie innej porażki na Mistrzostwach Europy. Dlatego też na jutrzejszy start czekam ze zniecierpliwieniem, czekam z dużą ekscytacją. Chcę udowodnić przede wszystkim sam sobie, jaka jest moja wartość. Chcę polecieć najmocniej, jak tylko się da. Chcę spełnić też swój cel, bo nie ukrywam, że pierwsza dziesiątka w tym Goldenie byłaby naprawdę spełnieniem moich marzeń. Aby to zrobić, będę musiał polecieć dosyć mocno, a jednocześnie rozsądnie. Dlatego pierwszy punkt odżywczy zamierzam zrobić bardzo spokojnie i napierać w drugiej części trasy. Oczywiście odpuszczania tutaj nie będzie, jest to najwyższy światowy poziom, dlatego nastawiam się na bardzo mocną walkę i na dobry końcowy wynik na mecie, ale przede wszystkim, tak jak mówię, chcę dać z siebie wszystko. Pogoda zanosi się, średnia, ale na szczęście ma nie być gorąco, więc dla nas jest to duży plus. Trzymajcie za nas kciuki, już jutro o godzinie 7:15 startujemy i o tej godzinie 7:15 również na YouTube zaczyna się transmisja z Maratonu du Mont Blanc. Jeżeli chcecie oglądać nas w telewizji, o godzinie 9 rozpocznie się transmisja w Eurosporcie. Linki do transmisji znajdziecie w moich mediach społecznościowych. A tymczasem trzymajcie za nas kciuki, trzymajcie kciuki za całą polską ekipę. Wsparcie od Was, które dostaję na co dzień, jest naprawdę bezcenne, niesamowite i za to Wam bardzo dziękuję. Proszę o więcej. A jeśli podobają się Wam tego typu materiały, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie i do zobaczenia już po maratonie.